Zobaczymy, co Double Champ przygotował. Oprócz tych gumowców. Na ryby, na grzyby. Idę sobie zaraz. Kogucik, siemano! Bartosz stał taki typ. Policja czy co? Jest tu jakiś cwaniak? Ale ja nie mam żadnej wyraźni. No nie mam. Mam? Ile waży? 90, 92? Wiem, ale nie powiem. Można mu nawet Dawaj no. To będzie doskonale. To jest... Aż tak pada? Wild? Czy to jest adventure? Czy to jest co? Bo pan się to uderzenie... Passion. Passion. Nowa jakość na rynku, nowy towar. Petar. Dobrze. Nie mogę ci powiedzieć, wiesz? Ja rozumiem. Ja ci nie mogę powiedzieć, bo jesteś tak to pusto, wiesz? Nie ma konfliktu interesu. W pełen profesjonalizm. Ale dalej się lubimy. My się kochamy. No i to mi się podoba. Możesz coś innym prowadzić? Tak, możesz się zaprowadzić też inny. Wszyscy są, z którymi miałem się bić. Nie dziękuję, nie dziękuję, siemano, nie dziękuję. Jest afera, nie? Siemano, jest afera. Siemano. Spokojnie, panowie, bez nerwów. Gdzie jesteś? Poczekaj, zapach wątrobek, bo świeża. Świeżutka, niebita. Ty się zmieniłeś, powiem ci. No, wyładniałeś. Odmłodniał. Wyładniałeś. Na ciebie włosy zapuszczę. Ale do drugiej walki zdążysz? Ale on ma tą stylówę po mnie. Ja się utożsamiam ze Tobie tak się wydaje. Tobie tak się wydaje. On miał wcześniej niż ty. Grucha czy szef? Grucha czy laska? To będzie doskonale. To jest... To będzie świetne. Już widzę te komentarze. Co on wybiera? Przereklamowana ta Ameryka. Nie no, jest fajnie, mi się podobało. Przyjemnie się trenuje po prostu w ciepełku. I teraz jak przyjechałem ten tydzień, pierwsze 3 dni były ciepłe, ale dzisiaj jak jechałem na trailer, to mówię tak, ja pierdziel, mogę być w Miami. Mogłem ten trailer kręcić w Miami. W Radomiu mówią, że trailery w KSW są lipne. Ja tam nic nie mówiłem, ale w Radomiu tak słyszałeś co mówią, nie? Słyszałem tą krytykę, ale każdy ma prawo do krytyki. Potrzebuję kontrowersji na materiał, żeby vlog mi poszedł. Jak mu się podniosło ciśnienie, nic mu się nie wydaje. Ty, weź mu coś powiedz coś w tym Radomiu, proszę cię, nagrywaj. Brakowało Dawida, że nie masz sikacza nad sobą, powiedzmy. Dosyć szybko nawet złapałem tam dosyć dobry kontakt z trenerami, ale no zawsze mam takiego kata nad sobą, to jest lepiej. Lekcje języka angielskiego przydały się w końcu? Odmienić być? Coś tam się przydały, no. Chociaż wstydziłem się, ale powiem wam tak, bardzo dobrze się rozmawiało w American Top Team, bo wszyscy mają bardzo angielski na podobnym poziomie, czyli na moim. Prawdziwa skóra, włoska, nie idzie. Przejdzie? Chyba przejdzie, trzeba udar włączyć. Doing a photo shoot, you know, I've been told to dress elegantly, so I've dressed my best, you know. You don't often see me this well dressed. I can't wait, you know, I missed out on the stadium show, but this is going to be even better, you know, a monumentous event, you know, and I can't wait. By the order of the Peaky Blinders. Yeah. You look perfect. I never seen someone that handsome in like 2 minutes. Because I was looking into a mirror. Jeśli chcecie obejrzeć festiwal clinchu w walce wieczoru na KS, Nie, to... stop. Co, że? No nie ma co oszukiwać. To i tak do 16 wszystko wyjdzie na jaw. Jeśli chcecie widzieć... Mogę? Tak. Moi kochani, jeśli chcecie zobaczyć fantastyczne wymiany, mocne wymiany w stójce... What the hell? Why Phil was running? And why you are without shorts? Don't worry, don't worry. Everybody are safe. Screaming on the another guy, and then Phil came out from another room, so I start screaming on him. He starts screaming on him. So it was crazy. I like it. Yeah, I love to do this kind of stuff. KSW stuff, really long way, and it's a lot of waiting. It's almost 3 years, so I did almost 6 or 7 fights between, and for me it's like Olympics games, you know. every 4 years, I can't wait to fight against Phil, and I feel great, feel ready. I think my waiting will pay off. KSW 100, it will be probably the biggest event maybe in history of KSW, I don't know, but it will be really big. I'm really happy because I'm a part of
such a big event. I think it's smaller than heavyweight belt. This is for small guys, so I don't want to touch it. Oglądajcie dalej XTB KSW 100 tylko w pay-per-view na KSW TV i w Kanal Plus. Oglądajcie KSW XTB KSW. Szmasus KSW TV Kanal Plus. Ja ci nie powiem tego, nie? Ja ci będę wkurzał teraz. Nie ma bro. Pitbull czy kundel? Piwo czy kundel? Pitbull czy kundel? Pitbull. A? Ryba czy mięso? Ryba. Co? Trawa czy mięso? Mięso. Co? Na bosu czy buta? Naleśniki na maślance z jabłuszkiem, skyr i miód. Ile waży? 90, 92? Wiem, ale nie powiem. Teraz jestem gruby. Ale dobijam. Dobijam cały czas. Wydaje mi się, że jakbyście pojechali na północ gdzieś łowić, zimnych, no w Łowi! No to mówię, że Łowi! 20 lat, 18? No nie, tu masz wyjście do Szwecji. Tam mieliśmy takie jeziorko i jak pandemia była i nie mogliśmy wyjeżdżać, to coach przywiózł wędki i sobie łowiliśmy tam trochę parę dni. A teraz gdzie łowisz? No tam u siebie gdzieś, ale nie mamy tam jakichś takich... Ale nigdzie nie wyjeżdżasz. Nie mam czasu. No raczej. Nie mam czasu niestety. Kamera! Akcja! Mocniej piąstkami trochę wyżej. Tu tak wiesz, mocniej, wani tak wiesz. I akcja! Dynamit! Robercikiem. I co, masz problem teraz? Nie no, wiadomo, że za tobą, nie? Ale z Robercikiem. Jak moja mamusia się dowiedziała, z kim będę walczył, to powiedziała: o nie, z Robercikiem. No ale wiadomo, komu będzie kibicowała, więc lecimy. Robert miał przyjechać, a mówię, teraz już nie przyjedzie. Chociaż nie wiadomo. Ale po walce tak. Kasper pomagał mi do Parnasa, sparingowaliśmy, trenowaliśmy razem i nic, no teraz trzeba po prostu zrobić robotę przed ludźmi. Na 100%. Kto mi pomógł? Jak do Parnasa ci przygotowywał. Można mu nawet Specjalnie. Dawaj no. to wrzuć tam jak go leje. Chyba czy Kamil miał taki moment zawahania, czy nie przesadził, nie? Aż mi się gorąco zrobiło. Patrz, on wstaje trzeci raz. No. Dobra, to jest ziomek, więc nie biję go. U mnie podejście z walką z Robertem jest bardzo luźne, znamy się, lubimy się, ale też jesteśmy świadomi, czego my chcemy. Ja chcę być mistrzem, Robercik chce zostawić swój pas dla siebie. Będziemy robić wszystko, żeby sięgnąć po swoje cele. Pięknie! Można? Uczcie się! Jeszcze rok temu nawet nie marzyłem, aby zawalczyć na KSW 100, a to już się dzieje, więc dla mnie to jest naprawdę ogromne wyróżnienie i wydarzenie, które na pewno zapamiętam do końca życia. Tak pada? Na poteczkę zapraszam. Ty wiesz w ogóle, jak się będzie wyglądał program? Nie wiem. Ale no będą panele i wiesz, z kim jesteś w panelu? Znaczy, Tak. Ja Wiedziałem, że przygotować już pan. ja nie muszę, jestem gotowy, człowieku. Zobaczymy co ten double champ przygotował. Oprócz tych gumowców. Wiesz co, no nie wiem z kim wystąpię, ale jestem gotowy na kogo by nie dali, kogo by mi nie przedstawili przede mną, to jestem gotowy. Wybrał sobie mniejsze zło, więc co ja mam tu powiedzieć, wiesz, i tak kiedyś te drogi się znowu przetną, więc wiesz, to tego nie ominie, to że on sobie gdzieś tam ucieka na razie i szuka jakichś super fightów, różnych innych wyzwań, a nie chce się ze mną mierzyć, bo wie, że jestem najsilniej bijącym zawodnikiem w kategorii średniej, no to półśredniej, więc no sorry, winę to no, kiedyś kosa na kamień trafi, nie? Sam jestem ciekaw jak to będzie wyglądało. Jednak Wojsław dobrze to wymyślił. Myślił i wymyślił. Muszę coś wymyślić grubego. No i to dobre. Ej, eleganckie to jest. A co to? Coś z Jim Beama, ale co z Jim Beama nie jest, to jest dobre. Pochuć była? Pochuć była? A czemu?
znam swoje miejsce w szeregu, ja jestem wyważoną osobą z doświadczeniem, ze spokojem, z dobrym mentalem. Nie mam zamiaru się z nim dawać jakąś gierkę, którą on toczy medialnie. Słuchaj, no każdy ma swój content, ja po prostu chcę prawdziwy sport pokazywać jako prawdziwy sportowiec, a nie jak błazen, więc tyle w temacie. A takie były też lekkie potyczki słowne z KSW i tam Woju też ci coś, nie wiem, czy można powiedzieć, wypomniał. Tego Roberto Soldicza tak z perspektywy czasu trochę żałuję, że nie wziąłeś tutaj, czy nie byłeś gotowy po prostu wtedy? Nie, ja byłem gotowy, tylko że tutaj jest, sprecyzujmy tą wypowiedź, że to nie było tak, że ja odmówiłem walki, tylko ja po prostu potrzebowałem dłuższego czasu przygotowań pod Roberto Soldicza, jakby nie patrząc, był mistrzem i no, do takiego zawodnika trzeba się przygotować bardzo profesjonalnie i każdy etap ma swoje plusy i minusy i to się wydłuża, a nie, że ja dostałem 2 miesiące do walki na 5 rund, gdzie zróbmy wagę, zróbmy wydolność, zróbmy siłę, zróbmy wytrzymałość, okres sparingowy, to nie tak, że sobie dostajesz propozycję i wiesz, że jestem rozsądnym zawodnikiem i ja wiem, co ja mogę, a czego nie i ja się żadnego wyzwania nie boję i z każdym, kto gdzieś tam do moją osobę strzela, więc będzie rozliczony i będzie skonfrontowany. Na razie skupiamy się na tym, co jest tu i teraz, a do Soldicza może jeszcze wrócimy, jak jeszcze do federacji wróci. I pierwsze pytanie. Pierwsze wspomnienie z KSW. Walkę Pudziana z Neumannem. No i mamy to już do rąki, dobra. To teraz poważnie. Proszę mnie nagrywać, ja tu jestem inkognito. Dobra. Takie mocne wspomnienie. Jak się dostałem do KSW. To jest takie dla mnie najważniejsze i mocne takie wspomnienie. Pięknie, Piotrek, tak. Weź coś dwa do tyłu, to wygląda jakby miał jedno oko na Maroko. Ja właśnie nie usunąłem. Drugie oko, spoko oko. Tak jestem brzydki? Nie, no na tym zdjęciu, ja tutaj No to jest Sikalafon. To jest Sikalafon. Ale to też terapeuta mi. Słuchaj, no nikt nie jest symetryczny, nie? Był umówny. No ale ja nie mam zeza. Najwyraźniej. No nie mam. Mam? No nie mam. Lekko masz. No i Koniec końców bardzo dobrze, wszystko się fajnie poukładało. Nieco krok, może nie wstecz, ale kolejny krok musi wykonać, żeby zbliżyć się o walki o pas. Marketingowo, rankingowo, sportowo bardzo mocno, bardzo jestem z tego zadowolony. To co było już jest poza mną, nie ma co tutaj absolutnie płakać nad różami, kiedy las płynie, więc wziąłem to co jest i jestem bardzo zadowolony z tego wyboru. Zalando tak zwane. Było najpierw, Zalando? było dużo pyszne. Ile ważysz teraz? Powiedz ile. No zdradź nam. Zdradź nam ile. Słuchaj, Oni czekają. jakbym dostał walkę z Damianem, którą dostałem i bym się uparł osiłkowo albo jak osioł, chcę walkę o pas i koniec, to bym na tej setce nie zawalczył, to był zwykły strzał w kolano. Przyjeżdża za mną mnóstwo kibiców, będzie około 500 kibiców, także się z tego powodu bardzo cieszę. Walka sportowo bardzo mocna, a więc kurczę, tylko same plusy. Ale mam nadzieję, że mi wybaczysz za mój post, że każdy chciał się z tobą bić. Z twojej strony nic takiego nigdy nie wyszło, nie twoje to nie tej klasy zawodnik, żeby głupoty gadać. Raz, dwa, 3, 4. O odczuciach możemy rozmawiać na pewno podczas gali albo po gali. Na razie jest to zbliżająca się gala, na którą czekamy. Tyle, że ma numerek bardzo fajny. Praca jak praca, jedziemy do roboty, robimy swoje, a później będziemy rozmawiać, jak to wszystko wyglądało, bo też musimy zobaczyć tą otoczkę, tą oprawę, to wszystko, co się wydarzy już 16 listopada w Gliwicach. Wiesz co, generalnie już dużo wcześniej zgłosiliśmy swoją gotowość, że będziemy gotowi na listopad bądź grudzień i bardzo fajna wiadomość, za 5:10 dzwoni do mnie mój menadżer Michał Pernach i mówi: słuchaj, dzwonił do mnie Woju, mamy walkę, nie? Ja mówię: z kim? Z Piotrem Kuberskim. Ja mówię: zaczynam trening, mów, że tak, nie? I tak, taka reakcja. Ulubiony moment, tak? Może być twój, może być taki, który najbardziej pamiętasz, może być pierwsze skojarzenie. Coś stało? Coś stało? Ktoś zamawiał wodę? Ty, pada z góry? Dominiczku, już ci wodę szykujemy. Tylko widzę, że nauki mistrza Wikłacza nie poszły na marne, bo żeś wyłapał to w sekundę. Wszystko. No troszeczkę mi kapło, no ale wiesz, nie da się wszystkiego od razu. Mistrz Wikłacz, jak pokonać?
Nikt nie wiedział co się dzieje, jakbyś jeszcze pałeczkami od sushi łapał te łapał krople. i rzucał, łapał i rzucał. Jeszcze Weekwatch, swoje nauki się przydały. Pozdrawiam serdecznie, tym razem jesteśmy w Polsce, już nie w Stanach. Duży! Nie zadzieraj z kogucikami. Słuchaj, jaka sytuacja na lotnisku. Przychodzę, jesteśmy w trójkę, już przeszliśmy tą kontrolę i Bartosz poszedł do kibla, Weekwatch poszedł do sklepu, nie? Ja stoję, czekam na nich tak i podchodzi gość i mówi tak: o kogucik, siemano, można fotę? Ja tak, no można i potem do mnie, a gdzie buldożer? Także filmy poszły w ruch. Jeśli chodzi o wypad, to był chyba jeden z najlepszych wypadów, na jakich byłem. Codziennie wstawaliśmy, motywowaliśmy się, jechaliśmy na 2 treningi, znaczy na 2, na 1, potem na drugi. Dobrze się dogadywaliśmy, pomimo tego, że 3 gości, 1 hotel, przepraszam, apartament, dużo testosteronu, ale się nie pozabijaliśmy. Kuba coś tam gotował, czasem Bartosiński też nawet zrobił tą jajecznicę, żona go nauczyła, to zrobił. Czy to prawda, że Bartosz bał się absolutnie wszystkiego, łącznie z tym, że jak ktoś pukał do drzwi, to uciekał poduszką? Tak. Ty, no ale raz była taka sytuacja, że siedzimy sobie i nagle ktoś puka do drzwi i Bartosiński tak, ty, to kurwa. I tak wszyscy siedzimy i mówię, ty, no weź otwórz. On, nie, no to idź i Weekwatch, otwórz. On, nie, no weź, idź otwórz. I Bartosz stał taki, ty, policja czy co? Jest tu jakiś cwaniak? I otwiera to zabor, nie? Także w sumie siedzieliśmy w trójkę obsrani, nie wiedzieliśmy kto to przyszedł, no ale okazało się, że to zabor przyszedł, nie? No i coś tam gadka szmatka i pojechaliśmy potem gdzieś. Myślę, że takim składem może się jeszcze uda kiedyś pojechać. Dużo śmiechu, fajnego kontentu, jak widzieliście na Instagramie, nagrywaliśmy co chwilę coś. Musiałem chłopaków wciągnąć, bo tam Bartosz miał opory, nie chciało mu się, ale w końcu go namawiałem i się udało. Dużo chodziliśmy na Top Golfa, może kolejna kariera, przedłużenie naszej kariery będzie w golfie. Dobra, 3 razy będzie. Naprawdę nie umiem. Sztucznie się uśmiechać nie potrafię. Spróbujmy. Nie cierpię. Marcin Wójcik z pasem. Z moim? Nie, mój tu leży. Złote rękawice zakładam. Myślałem, że będą dymy, ale widzisz, nie wyszło. Oddaj pas. No ja mu życzę, ale to może za rok. A za rok będziesz 8-4? Jak już będę 8-4. Tak myślałem. No to na pewno jest wielka szansa, wielki zaszczyt bicie na setce na takiej jubileuszowej gali. No zrobię wszystko, żeby został ten mój pojedynek zapamiętany. No z tych różnych wariantów żadnej propozycji nie dostałem, tylko słyszałem plotki, także stało się to, co przypuszczałem. Krótka przerwa, no rzeczywiście, no może to jakoś wpłynąć, może nie zrobić pełnego obozu, na pewno nie zdążył odpocząć po swojej poprzedniej walce, ale myślę, że stanie na wysokości zadania i będziemy mieli okazję mierzyć się na dystansie mistrzowskim. Nie będzie żadnej szarpy. Nie? No, Marcin się uśmiechnął. A Marcin ma coś tam za sobą. Odpocząłem tyle co powinienem, teraz już jestem przygotowany, także jest okej. Nie było presji, skupiłem się na tej walce oczywiście, na tym, żeby pokonać Damiana. Z tyłu głowy mieliśmy pewnie opowieść, że ta walka prawdopodobnie była nie kolejnego pretendenta i cieszę się, że to zostałem ja. Raz tylko w mojej karierze, że miałem rewanż, który skończył się po mojej myśli, także liczę, że teraz będzie podobnie, ale nigdy w tak krótkim czasie. Jest jedna znowu z największych gal, pewnie największa gala w tym roku. Także oczywiście spore wyróżnienie dla nas wszystkich, którzy tu uczestniczą jako zawodników. Nie, no jest, teraz myślę, że jest dobrze. Mamed. Dobra, to teraz dłoń poprosimy Mamedzie. Nie mam kondycji. Przybudujemy, wiesz, do samochodu. Nie mam kondycji, Kamil, nie mam kondycji, wiesz? W ogóle się Możemy przerwać? Zajrzyjmy się w drugą stronę. Tak, może było się To jest koniec statywu tego. To nie jest... Patrz w obiektyw, akcja. No, to jest fajne. Fajne. Dobra, i szerzej, i poróbmy ruch na kamerze teraz na to. Bo Bartosowi na plecach wyświetlaliśmy napis. No, ja to może Mamedzie na klacie. Zrobił też profil, że on się obraca. I teraz Mamed się obraca, najpierw głowa, później ciało, my odjeżdżamy kamerą i na klacie szacunek. Daj teraz to do dołu, pcha do dołu tu i zobacz. I Mamed, tą ręką sobie tylko podnieść tak. Nie tą, żeby nie zasłaniać, to... Cyckę podnosił. Nie, no sobie tutaj weź, kurde, cyckę będę podnosił, Maciek, to tak cyckę podnosił, nie? No to jak wolisz? No tak. Uwaga, akcja! I na biało dioda zostaje, jak Mamed się obróci, zapala się tylko szacunek, a ty światłem na cały drill przechodzisz. Uwaga, akcja! Zamówiliście! Akcja! To będzie długo trwało, nie? Uwaga! Akcja! No i złoto. Pięknie. You know, it's hard
to speak something bad against somebody who is a really nice guy and he has really hard life story. So I really respect him before, and now I respect him more because he said some things I didn't know about his life, hard life, and now he's the longest defending champion in KSW, so that's really for respect. I was a bit sad, you know, whenever I talk about my past, I get a little bit sad, you can hear it, you know, but it's good to get it out there. I'm looking forward to fighting Darko, you know, let's get it done. I really enjoy trash talk, I'm very good at it, you know, but I respect my opponents too much, you know, I respect Darko too much, you know, but when it comes to fighting, you know, I fight for my family, I fight for my dreams for my family. If you get in the way of that, I want to destroy you, you know, so when that cage door closes, we're not going to be friends anymore, and I guarantee you Darko feels the same way too. Najcenniejszy skalp w Stanach. A ja mówię tak, Robert na technice. Gość mu powiedział, że ma być prawy prosty i prawy high kick. No i Bartosz po powtórzeniu tej techniki 20 razy, może trochę mniej, stwierdził, że on sobie teraz zrobi w drugą stronę, nie? No i ja sobie trzymam rękę i czekam na tą kombinację, a ten mi wali normalnie z drugiej strony i mnie rozciął. I tu gdzieś miałem rozcięcie. Ja biegnę i tak, biegnę do Chińczyka, mówię, k***a, Chińczyk chyba mnie rozcięli. Znaczy, chyba mnie bardzo rozciął. On tak, pokaż. Nie, rozcięcie, a było rozcięcie. No dobra, ty, podaj mi tego do psykacza, nie? Psiknę se oko. Ty, słuchaj, ci tam, wiesz, technika, wszyscy, wiesz, powolutku se pykają. A tam, kurde, wiesz, ci Brazylijczycy się patrzą na nas, że czaśnięci. Ten stoi obok mnie z tymi rękawicami, patrzy się, nie? Dobra, ja wracam, szatorem to oko. Tak, dobra, robimy, nie? I tak. Robimy technikę i pyka w moje rękawice i znowu odleciała ta gąbka. Ja tak, o kurwa, czekaj. I znowu, nie? Ja byłem na 10% mu tarczę, a młody był na 100 i wiecie, Ten już cały skontuzjowany, młodego przesuwało. Adrian może lże, ja mówię, Robert, ja nawet nie zaciskam rąk. Ja Robert, ja biję tak, nie zaciskam pięści. A potem się obudził, wiecie. Bo czekaj, zaraz. Idę, no, pięć spać mówię, o 10 trening. To, że młodzi mają, a starszy powinien się wyspać. Wkurzajcie go, nie? No ja koszulę zdajmy i wejdę tam. Króciutka przerwa i ostatni panel już przed nami. Wszyscy już śpią, człowieku. Ale spokojnie. Ja jestem stary, dziadek. Ja wiem. No co ty, w życiu bym chyba nic nie powiedział, ale... Powinniście, bo oni też przedłużyli się wcześniej ci. My wyszliśmy trochę później, a dobrze, że później. Powinieneś powiedzieć tak, słuchaj. Koniec tematu, chłopaki czekają, nie? Ale nie, dobrze się stało. A co ja jestem? Ja nie jestem do krzyczenia. Nie, najładniej ubrany jest. Słuchajcie, sorry panowie, elegancko siedzisz. Że muszę do 23 oddać marynarkę. Idzie Mario. Ale dobrze, że jest, bo już zaczynamy. Wstajesz o 12, to jest inna sprawa. Ja o 12? Ja o 6 idę biegać. Tak, Wstaję codziennie, dzień w dzień, od lat o 6. Już widzę o 6, chyba na drugim boksie wypewnasz. Wiele ciekawych pytań, nie umieszkali też zadać ciężkie pytanie. Powiem tobie szczerze, czuję to i łzy nie leciały, łamie się głos, tak. Też jakby nie chcę cały czas tego powtarzać jak mantrę, ale po prostu ta walka była dla mnie chyba najcięższą, nie chyba, tylko na pewno była najcięższą walką w moim życiu mentalnie, i dlatego taki nazwijmy to wyrzut emocji, nie? Ja zrobię filmik, złapę jakiegoś takiego leszcza i rzucę go do chomika na pożarcie. Zobaczycie, jak mu odgryzie głowę. Na ryby, na grzyby. Idę sobie zaraz, biorę sobie ten koszytek, idę sobie, bo tutaj dużo lasów pod Warszawą. Słuchajcie, ale uważaj, bo chomiki grasują. Wściekłe. Można sobie zabrać? Zostaw, to jest schabowe. Piotrek. Cicho. Za darmo to i ocet słodki. Piotrek powiedział mi cię, ile ma kilo i wychodzi z tym schabowym. Powiem wam tak, jak on to robi? Jak on to robi skubany? No, ty sobie naprawdę grabisz. No, bo dzisiaj powiem ci, że ty sobie naprawdę sobie grabisz. Zobacz, pokaże się tylko WCA. Zobaczysz. Na szczęście siedzę przyjdziesz do WCA i zrobisz ze mną trening. Bardzo, byłbym zaszczytny. Zapaśniczy. I zobaczysz, co to znaczy gnieść w siatkę i w matę. Nie, zapaśniczy bym wolał nie. Ale żadnego. Ale bokserskiego nie, bo to gasi, bo to transformator był. Widziałem. Ale jak ci się podobało? Fajnie spędziłeś ten czas? Miło, sympatycznie. Bardzo się cieszę. Jeden moment zły wybrałeś. Jeden moment zły wybrałeś i pokazałeś. Jak patrzę na to, to mówię,
Naprawdę zły, to jest piękny moment. Ja wolę go sobie samemu obejrzeć. Ale jest naprawdę przepiękny. Ja byłem wzruszony, że ty znowu byłeś Ale wiesz, co jest wzruszony. niesamowite, Mariusz? Że ty zareagowałeś tak samo jak w hali. Tak, to jest naprawdę... To jest nie... Pracy kosztowało. Kosztowało to szmat czasu, szmat pracy, żeby dojść do tego etapu.